Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Land Rovera Defendera 130. Defendera chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To jedna z najsłynniejszych terenówek świata, która w 2020 roku, po 33 latach, doczekała się drugiej generacji. I po 2 latach od premiery drugiej generacji do wersji 90 oraz 110 doszła trzecia, największa, czyli 130. I te liczby to rozmiary, gdzie 90 ma 4,58 cm, 110 ma 5 metrów i 2 cm, a 130 aż 5 metrów i 37 cm długości. Tak, ten bydlak ma 5 metrów i 37 cm, będąc tym samym największym autem w swojej klasie. Przykładowo, BMW X7 ma tylko 5 metrów i 15 cm, a Mercedes GLS 5 metrów i 12 cm. No jest wielki. I co ciekawe, na zdjęciach 130 wyglądała nieco pokracznie i traciła swoje proporcje. Tak na żywo wygląda naprawdę dobrze. No prawie dobrze, bo jest na przykład taka perspektywa, gdzie ten zwis tylny jest za duży i wygląda jednak nieco pokracznie. Ale co ciekawe, Defender wygląda dobrze w różnych kolorach, bo ja do testu wziąłem czarną wersję, ale na szczycie wieży widokowej spotkałem wiśniową sztukę i też dobrze wyglądała. A, i tak, auto zostało tu dostarczone dźwigiem. Początkowo był plan na helikopter, ale po pierwsze za mocno wiało, a po drugie są tylko podobno 2 helikoptery w Polsce, które mogłyby podnieść tak duży ciężar. Black Hawk i Mi-8. Ale jak się domyślacie, koszt wynajęcia jest ogromny. Wróćmy do 130. W pierwszej generacji Defendera 90, 110 i 130 oznaczały rozstaw osi w calach, stąd też była ich nazwa. W sumie to największy nazywał się początkowo 127, bo taki też miał rozstaw osi. W nowej generacji, którą testuję, już tak nie ma. I 110 oraz 130 mają dokładnie takie same rozstawy osi, a cała różnica to zwis tylny. Zwis tylny plus to, co się dzieje w kabinie. Bo 130 jest autem 8-osobowym, czyli mamy układ 2-3-3, gdzie z tyłu jest pełnoprawne miejsce dla 3 osób. Tak, 3 osób, a nie 2, bo taki GLS czy X7 mają z tyłu dodatkowe 2 miejsca. Ale najpierw usiądźmy w drugim rzędzie, gdzie oczywiście miejsca jest bardzo dużo. Mieszczę się z nogami, nawet jak maksymalnie przesuniemy kanapę do przodu. I przesuwna kanapa w aucie, które ma 3 rzędy, powinna być obowiązkowa, bo dzięki temu można tam wygospodarować więcej miejsca na kolana. Szkoda tylko, że jest problem z nogami. Otóż jakby to były 2 miejsca, tak jak w przytoczonym BMW czy Mercedesie, czy na przykład Volvo XC90, to wtedy siedzi się bardziej na środku i nie ma problemów z tym nad kolem. A tutaj, jak widzicie, na skrajnych miejscach nie mam co zrobić z nogą. Zwłaszcza jak się jest w zimowych, dużych butach. Po tak długim aucie spodziewałem się znacznie więcej miejsca na nogi, no i braków problemów ze stopą. Zresztą, tak samo spodziewałem się nieco większego bagażnika. Jak mamy trzeci rząd rozłożony, to jest tutaj 290 litrów pojemności. Co ciekawe, krótsza wersja 110 też występuje z 3 rzędami siedzeń, z tym, że tam wtedy jest 7 miejsc oraz wtedy mamy bagażnik o pojemności tylko 160 litrów. Ale po złożeniu w 130 kufer robi się już naprawdę duży i wtedy mamy aż 1015 litrów. Nie wiem tylko, czy do dachu, czy do linii okien. Swoją drogą zobaczcie, że Land Rover pokazuje wartości dry oraz wet, gdzie wet oznacza pojemność, jakbyśmy zalali bagażnik wodą. Ciekawe, czy faktycznie jest tak wodoodporny i wodoszczelny. Największa wada w 130 po złożeniu ostatniego rzędu to jest ten ogromny uskok. Powinny się fotele kłaść idealnie płasko, skoro to ma być auto przeprawowe. Chociaż ja i tak uważam, że tu jest znacznie lepsze zastosowanie, bo 130 można zamówić bez tego trzeciego rzędu siedzeń i wtedy od razu mamy do dyspozycji bagażnik o pojemności 1094 litrów na sucho. Ma on też wtedy długość 1267 mm, czyli bardzo długi, oraz ma płaską podłogę, dzięki czemu możemy tutaj spokojnie zrobić jakąś przeprawową zabudowę. Jedyny minus, 130 ma o 50 kg mniejsze możliwości przewozowe niż 110, a także i 130 może ciągnąć przyczepę o masie do 3 ton, podczas gdy 110 do 3,5 tony. Warto o tym pamiętać przy jakiejś przeprawie. No właśnie, przeprawowo-turystyczną, bo to auto raczej nie będzie służyło do pokonywania ostrego terenu z jednego powodu. Tak jak mówiłem, 110 i 130 mają ten sam rozstaw osi, a różnią się tylko zwisem, co oczywiście wpływa na kąty w terenie. I teraz na ekranie widzicie 110 i 130, gdzie kąty natarcia oraz rampowe są niemal takie same, różnią się pół stopnia, ale dużo różni się kąt zejścia.
Ten w 110 ma 40 stopni, a w 130 28,5 stopnia. To robi ogromną różnicę. A teraz jeszcze zobaczcie na kąty w 90, bo ta ma najlepsze kąty do terenu. Mimo wszystko, jak widzicie, ja pojechałem 130 w teren, ale taki odpowiedni dla niej. Nie było bardzo ostrych i nagłych podjazdów, tylko wspinaczka pod górę i potem z góry, po śniegu, błocie, kamieniach i dużych kolejnach. Auto spisywało się świetnie, a miałem zwykłe, szosowe, zimowe opony. Bardzo dużo robiło opcjonalne pneumatyczne zawieszenie, które pozwala na prześwit aż do 29 cm. Bez tego zawieszenia prześwit to 22 cm. Swoją drogą, te kąty, które pokazywałem też wcześniej, to są dane z pneumatycznym zawieszeniem. Bez niego, jak teraz widzicie na ekranie, kąty są nieco mniejsze. I jeszcze taka ciekawostka co do zawieszenia pneumatycznego. To da się zwiększyć prześwit o dodatkowe 6 cm w sytuacji awaryjnej. Nie da się tego zrobić normalnie na postoju, czyli nie ma do tego dedykowanego przycisku. To się dzieje tylko w sytuacji, jak wjedziemy na przykład w za głęboką wodę lub powiesimy auto na brzuchu w terenie. Wtedy na ekranie włącza się dodatkowa opcja, która pozwoli nam podnieść o 3 cm auto, a potem o jeszcze kolejne 3 cm. Mamy wtedy niemal zerową amortyzację, bo zawias jest rozciągnięty do maksimum, ale dzięki temu może uda się wykaraskać z pułapki. Niestety nie miałem jak tego sprawdzić. Wysokość brodzenia to 90 cm z pneumatyką i 85 cm na zwykłym zawiasie. Pod maską w 130 mamy do wyboru dwa silniki w 4 wariantach mocowych. Mamy jednego 3-litrowego diesla o mocy 249 lub 300 koni, a także i 3-litrową benzynę o mocy 300 lub 400 koni. Krótsze wersje mają jeszcze inne jednostki, jak na przykład 200-konnego diesla, benzynę PHEV, czy też przecudowne, benzynowe, 5-litrowe V8 na kompresorze o mocy 525 koni. Tak ta V8 brzmi. Ach, cudownie bezsensowne auto, taka krótka 90 w Defenderze z V8 pod maską. Ja pod maską w 130 miałem chyba jeden z lepszych wariantów, czyli 300-konnego diesla. Bardzo dobra kultura pracy, bardzo dobre osiągi i bardzo duży moment obrotowy, bo aż 650 Nm, które świetnie sobie radzą w terenie. To pora na cennik, bo ten może być dość ważny przy wyborze wariantu. Podstawowa 130 z silnikiem 300-konnym benzynowym kosztuje 437 tysięcy złotych. Dopłata do 250-konnego diesla to 4000 zł i kosztuje on 440 600 zł. Krótszy Defender 110 z tym samym silnika diesla, czyli 250-konnym i tym samym wyposażeniem kosztuje 392 tysiące złotych. Dopłata więc to aż 48 tysięcy złotych. Dla 400-konnej benzyny dopłata jest nieco mniejsza, ale wciąż wynosi aż 30 tysięcy złotych. Teraz na ekranie widzicie wyposażenie i cenę egzemplarza, którego testowałem. Jego cena końcowa to 562 tysiące złotych. Myślałem, że Defender 130 jest idealnym autem dla rodziny. W końcu to największy SUV, czy raczej terenówka na naszym rynku. Okazuje się jednak, że to raczej idealne auto dla ludzi lubiących długie wyprawy autem. Kupujemy 130 bez trzeciego rzędu siedzeń i mamy ogromny, płaski bagażnik na mnóstwo bagaży albo na jakąś zabudowę. Oczywiście w idealnym świecie, bo pewnie mało kogo stać na wydanie minimum 500 000 złotych na auto przeprawowe, które wyglądem zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz wygląda jak auto, którego największa przeprawa to będzie z zamkniętego osiedla domków jednorodzinnych do prywatnego przedszkola. Po części to żart, bo auto ma świetne właściwości terenowe i myślę, że spokojnie poradziłby sobie w takiej wyprawie przez Afrykę, jak i na przykład dla GoPro czy innych służb, które potrzebują dzielnego i niezawodnego auta. Tylko znowu takie służby nie potrzebują skóry, dotykowych ekranów i mnóstwa elektroniki. Dla nich idealny jest właśnie poprzedni Defender. Coś czuję, że nowy Defender to już nie będzie auto, które będzie tak orane w terenie jak poprzednia generacja. Może i ma nieco cech wspólnych z wyglądu, ale jest już dużo bardziej bulwarowym autem. No chyba, że będzie orane, ale za jakieś 15 lat, jak ich cena będzie już na dużo niższym poziomie. Z drugiej strony jestem zdumiony, jak komfortowym autem jest Defender. Samochód prowadzi się świetnie, nie tylko w terenie, ale też na asfalcie. Dlatego nie dziwię się, że ludzie naprawdę będą je kupować tylko do miasta i okolic. I to mimo, iż jest to przeogromny pojazd.
A co do samego testu, to tak, jest on w zupełnie innej formie, zabrakło wad i zalet, ale to tylko dlatego, że mam zapisaną odmianę 110, której zrobię bardzo dokładny test. Tutaj skupiłem się tylko i wyłącznie na różnicach pomiędzy 110 i 130 oraz na możliwości jazdy w terenie w okolicach Krynicy Zdroju. Genialne tereny, możliwość wjazdu autem na Jaworzynę i tak dalej. Aha, i miałem zgodę zarówno na jazdę autem po tych terenach, jak i na porysowanie Defendera tymi gałęziami, ale mimo wszystko serce mi się łamało, jak słyszałem te dźwięki. Na koniec zostawiam Wam już samą jazdę. Cześć!